Nadajemy do was prosto ze słonecznej Hiszpanii, a gdyby tak trzymać się szczegółów, to nawet coś więcej niż z Hiszpanii, bo znajdujemy się, moi kochani, na wyspie, która znajduje się na Oceanie Atlantyckim. Podczas kiedy rozpoczynała się akcja 7 Out, powiedziałem wam, że będę walczył o to, żeby podczas jej trwania wyszły dla was 2 materiały specjalne. Natomiast 2 udało się nam ugrać już w Finlandii. Zimowy klimat, minus 28 stopni Celsjusza, masa śniegu i piękny obrazek, który udało się nam dostarczyć. No i wróciliśmy do Polski i stwierdziliśmy, że wy w 7 Out bierzecie udział w zajebistej ilości. Daje nam to naprawdę fajne środki na działanie i przede wszystkim daje nam to zajebisty bodziec do tego, żeby się wam odwdzięczyć. Zebraliśmy całą ekipę i dosłownie na styk, co do jednego dnia, wyruszyliśmy na nagrania specjalne 3. filmu, który wstępnie nie był totalnie w planach. Stwierdziliśmy, że skoro tam zimowo, skoro tam śnieg, skoro tam minus 28 stopni, to przeniesiemy się z samej góry naszej planety, tutaj gdzie najcieplej, czyli możliwie najbliżej równika. Znajdujemy się, moi kochani, na Teneryfie, na wyspie, na której wielu z was kiedyś już pewnie za dzieciaka gdzieś tam za pośrednictwem filmu było. I uwaga, bo te kadry, które widzicie w tym momencie na ekranie, moi kochani, czyli Szybcy i Wściekli, były realizowane właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, właśnie tutaj na Teneryfie. I o ile samo przylecenie tutaj na tę wyspę, no to nie jest żadna logistyka, żaden problem. Wsiadamy w samolot, jesteśmy i nagrywamy. Tylko co my byśmy tutaj dla was mieli nagrywać? Przecież to nie jest Kamil Labuda, boso, przez świat. My musimy nagrywać dla was coś, co was najbardziej interesuje. A już jutro kończy się historyczna akcja 7 Out. Chyba że oglądasz to w niedzielę, no to ona kończy się już dzisiaj. Czas ucieka. No i zabraliśmy tutaj ze sobą ponownie lorę pełną samochodów i lorę pełną niespodzianek. A tak się składa, że ta lora jakąś minutkę temu dojechała na nasz parking koło domu. Więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w filmie, który nigdy miał nie powstać i w filmie, który dla was kolejnym materiałem specjalnym. Myślę, że to najlepszy moment do tego, żebyście dostali informację, że będzie grubo, żebyście dostali informację, że czas się kończy i żebyście na ekran dostali intro. Oczywiście nie mogło z nami zabraknąć pewnych barwnych postaci. Witamy bardzo serdecznie tego pięknego poranka słonecznego. Jak ci się tutaj podoba, Kubuś? Powiem ci, że jest tutaj zdecydowanie cieplej niż ostatnio. No, jest pogoda petarda, nie? No możemy się kąpać. Ale przecież na Finlandii też było w porządku, tak? Można było się kąpać. Nie, no było luksus, nie? Mogliśmy zginąć, Chodźcie, bo Lora przyjechała. W ogóle mamy taki domek, tylko że pod słońce nie będzie go za bardzo widać, no ale widzieliście go przed sekundką z drona. Wzięliśmy domek w jakiejś najporządniejszej możliwie dzielnicy tutaj na wyspie. To się źle skończy, że on jest w najporządniejszej dzielnicy. Ja od razu mówiłem, żeby wziąć w jakichś slumsach. Kto такой, блядь? Usłyszą wydechy, będzie problem, palona guma, będzie problem. A mało tego wszystkiego, zabraliśmy ze sobą również liczne niespodzianki, które są głośniejsze niż ustawa przewiduje. I które są zdecydowanie głośniejsze przede wszystkim. Jak to się otwiera? Jak to się otwiera? Które są zdecydowanie głośniejsze niż standardowe uliczne samochody, nie? Zresztą co wam będę opowiadał. Teraz zobaczycie. Pełnej niespodzianek, nie kłamałem. Za mną widzicie przede wszystkim samochody, które macie do zgarnięcia, ale zamiast A45 AMG wzięliśmy tego oto jego mościa i dla was w tym momencie pierwszy raz Nuke 2.0, czyli nowa okleina, a gdyby tego wszystkiego było mało, kto czujnie śledzi mnie na Instagramie, ten wie, że skrzynia sekwencyjna oraz dyferencjał Wintersa. Mamy tutaj również skrzynię drewnianą, która okazała się dla nas pewnym zaskoczeniem. Zresztą to, dlaczego jest zaskoczeniem, jeszcze wam wytłumaczę, no bo to miał być samochód, okazało się, że jest, ale... Zresztą sam będę p***dolił, no. Zaraz zobaczycie. A najbardziej, Kubuś, chodź tu, gratuluję ci, bo chyba najbardziej tutaj w tym klimacie oddaję Supra. Wydaje mi się, że na tej fedze wygląda lepiej, aczkolwiek no to jak te auta we 2 razem wyglądają, to jest mistrzostwo, nie? Z palmami, z tym wszystkim, kosmos. Ale mnie zastanawia, co byście wsadzili do tego pojemnika, nie? Już się zaczynam bać.
o swoje W zdrowie. tym pojemniku rzeczywiście jest niespodzianka. Mamy oprócz tego skuter wodny. Przypominam, że RS6 jest wyposażona w hak, więc będzie można ten skuter wodny pociągnąć. Przygotowaliśmy dla was tutaj masę zajebistych niespodzianek, masę zajebistego kontentu. Także moi kochani, przygotujcie się na to, że będzie to film na pewno pełen pięknych kadrów. No jeżeli chodzi o Suprę, która mnie osobiście najbardziej tutaj leży, no to ona jutro na samym początku live'a, już w pierwszych 5 minutach, więc macie ostatnie chwile, żeby wejść do gry. Pamiętajcie o tym, że mogą być problemy ze stroną internetową ze względu na olbrzymie zainteresowanie, a co za tym idzie, może być problem z zakupem pakietów, problem z zatowarowaniem się w większej ilości losów, więc wbijajcie już teraz. Ta Supra jest też dla was takim podziękowaniem za granie w trakcie, a nie tylko i wyłącznie na sam koniec. Jest dla was taką jakby dodatkową szansą, więc samochód, który wyszedł 550 000 w budowie, ta Supra, ja go bardzo chętnie odkupię, płacę za niego cashem, jeżeli wygrasz, ewentualnie wymieniamy go za zbudowanie ci takiego GTR-a. Także no co, nie ma co chyba za bardzo przeciągać, zrzucamy to wszystko, mamy ze sobą Nuka, skuter wodny, mamy samochody, które macie do zgarnięcia, to jest szybcy i wściekli polski YouTube Drift. Powiem szczerze, że nie wiem, na której feldze bym to wolał. Naprawdę, nie? To jest 2 razy chyba tańsza felga, a i tak wygląda zajebiście. Ale jest legendarna. No bo to jest to TE37, tak? No to do wszystkiego pasuje. I do tych Japończyków, i do Niemców. A tu mamy połączenie Japończyka z Niemcem. Międzynarodowa felga. O, Intercontinental Buyers. W związku z tym, że całość jest tak jak mówiłem, co do dnia wciśnięte między całą resztę pomysłów, które do zrobienia przed końcem akcji, to znajdzie się kilka ciekawostek. Wszystkie auta po powrocie z Finlandii miały 2 doby w Polsce i ponowne pakowanie, bo tu na Teneryfę jedzie się tydzień i w tym jest 45 godzin spędzonych na promie. W tych 2 dniach musieliśmy też z Anglii przetransportować naszą tajemnicę w drewnianej skrzyni. Samochodom trzeba było zrobić serwis olejowy. Zawieszenie jak żadnych nieprawidłowości, przełożenie napędu suche, układ wydechowy szczelny, słona termiczna kompletta, słony podsilniki kompletne, zawieszenie osi przedniej, tutaj również brak uwag. M3 dostała nowy olej również do tylnego dyfra, co za tym idzie ma utrzymaną gwarancję. Każde trzeba było też wymyć i zmienić im opony na letnie. I co ciekawe, byłem pewien, że do M-ki mamy jeszcze jeden komplet, okazało się jednak inaczej. Mamy zdjęte zimówki i nagle delikatna panika się pojawia, bo za 2 godziny jest wyjazd. Mocne poszukiwania i czajcie jaki fart? Zostały jedne opony, na których od Isamu był kupiony CS z poprzedniej akcji. Przykryte gdzieś namiotem, kilo kurzu i świeżutkie opony, które uratowały całą sytuację. Więc mamy tu Touringa na oponie z poprzedniej ikony. Także wierzcie mi, że nagięliśmy wszelkie prawa fizyki, aby to wszystko w tym czasie się udało. Jeszcze nawiasem chcę wtrącić, że jutro podczas live'a, jak wygrasz auto, to wygrasz też całkiem sporo gotówki, którą możesz wydać na co chcesz. Na przykład na trochę zwiedzania świata. Wygrani Fame GTR-a na przykład trochę tak do tego podeszli, moi kochani, bo cały sezon śmigali po Polsce i poznawali środowisko na spotach i imprezach motoryzacyjnych. Droga zablokowana. Ty, to miało mieć 300 koni mechanicznych, a nie 8 debili mechanicznych. Dobra, trzeba to obwiązać liną, tak? I haka do RS6. Pan nas ma za całkiem normalnych. Mówię, najporządniejsza dzielnica, proszę. Tak jest. Teraz to w skrzyni już nie ma 300 koni, tylko 600. Ty, to wygląda jak kurier w 2030. Kocham to, jednak RS6 też tutaj zdecydowanie pasuje. Cały ten klimat słońca, ładny asfalt, palemki, piękne ogrodzenia i na to wszystko zielone RS6. Jedynie kierowca trochę ham. Jak na niego popatrzysz, no to wygląda jakby jednak nie był z RS6. Wygląda jakby je pożyczył. Męczymy się z tym i siłujemy, żeby to wrzucić na podjazd i nagle totalna zmiana klimatu. Przychodzi 130-kilogramowy chłop, mówi po rosyjsku i w łapach trzyma klamkę. Spokojnie, YouTube Administration, spokojnie, halo, zwracam się do was, to lewucha. Jakaś gazówka, czy tam nawet na kulki, no ale podczas tego, jak to się działo, to te pierwsze sekundy nie bardzo od strzała wiedzieliśmy, czy to jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Szybko się wyjaśniło, że wszystko nagrywaliśmy z drona i pan uprzejmie przyszedł nam zwrócić uwagę, bo myślał, że nagrywamy jego dom. Więc wiecie, tak po prostu wpadł na nas poinformować, że mu się to nie podoba. Przekazaliśmy oczywiście, że tak nie jest, no i słuchajcie, przeprosił nas, kulturka, za nerwy i sobie poszedł. Abstrakcja, może i śmiesznie, ale trochę pato z klamką wyskakiwać, nieważne czy lewa, czy prawdziwa.
Przed chwilą jakiś chłop paradował z klamką, teraz taczką będziemy wozić auto, które jest skrzynią na podjazd. Pierwsze 10 minut tego materiału i jakiś ruski chłop celuje do nas klamerą. Co tu się dzieje w ogóle? Po bitej godzinie siłowania wsadziliśmy naszą skrzynię na podjazd, Supra parkuje, a my schodzimy po niuka. Się nam wiatr zerwał przez ostatnie 3 dni, cały czas tutaj wiało, bardzo często tutaj też masa pyłu jest przywiewana z nad Sahary, ale nie będę wam dużo gadał, bo pewnie teraz akustyka jest dość ciężka, natomiast wsiadam i wjeżdżam tym na podjazd. Jak bardzo abstrakcyjnie będzie to wyglądać, tocząc się tutaj po tej spokojnej, chłop przed chwilą z klamką do nas wyskoczył, mówili, że tu jest bezpiecznie i spokojnie. No ale ja tam mu nie mam za złe ani nic, nie? Niuczku mój kochany. No nie, no jest pięknie, nie? Jeszcze stoi koło Supry, 2 takie japońskie legendy. Czy no, nowa Supra jeszcze legendą nazwać to trochę za dużo, ale ogólnie Supra jest legendą. No i S13, która w ogóle już jako sam samochód jest legendą, a co dopiero jeszcze Nuke do tego. No i zrobił się nam tutaj na podjeździe tak naprawdę niezły plac zabaw. Zrzuciliśmy tutaj wszystkie autka, tam mamy opony na zmianę, jest elegancko. Jak sobie popatrzymy, to na samym wejściu mamy skuter wodny, który możemy podpiąć za RS-a, który ma hakka, MK w Touringu, nowa Supra. No i właśnie. Czy mógłbym prosić o śrubokręt? Mógłbym prosić o śrubokręt, podkreślę, pomysłodawcę tego pomysłu. A potrzebujesz ten śrubokręt? Musimy to otwierać? No właśnie chciałbym to otworzyć, żeby pokazać ludziom, jak genialne pomysły towarzyszą na pozór dziadek, tak? No ale jednak coś tu się kryje i powiem wam tak, dostaliśmy zdjęcia. No, samochód, nie? Taki, no można powiedzieć, że samochód. No tylko... No to... Z tej strony ja odkręcę, ty sobie odkręcisz tam. Ale wiesz, że to nie moja wina. Ja nie wiem, czyja wina, ja tylko wiem, kto dogadywał. To musiało być, wiesz, to coś po tamtej stronie poszło nie tak. Zaraz zobaczymy, jak bardzo nie tak poszło. Wracając do wątku, no to tak, dostaliśmy zdjęcia, no samochód, tak, no tylko, że okazało się, że do wysyłki są nieco inaczej pakowane niż na tych zdjęciach. No, proszę. No. Określenie tego, co w tej skrzyni, tak jakby profesjonalnie w środowisku nazywa się KitKar, tylko że na twoje usprawiedliwienie było niewiele czasu. No tak, było 48 godzin. Kiedy oni to zdążyli rozebrać? Nie wiem. Ale co, no przecież to wszystko jest. Przecież to jest proste. Intercooler, koła, bezpieczniki są włożone już. Oh my god, bro. Ja myślę, że jeszcze ty pojeździmy. Tutaj, na tym rynku. To ja ci dam śrubokręt, Rafałku, bo może ci się przydać. No i mogę też oferować swoją pomoc w wyciągnięciu tego. Proszę, Han, popatrz, jak ci się podoba nasz samochód. To jest samochód? No ale czekaj, ale czego nie rozumiesz? Bezpieczniki są już na swoim miejscu. Tak, najważniejszego nie ma. Czego nie ma? Gdzie masz instrukcję obsługi, jak to skręcić? Mam w PDF-ie. To chociaż tyle. Kto ma warsztat? Ja czy ty? Ja nie. O, Kamil ma warsztat. Chłopie, kurwa, mnie w to nie mieszaj. Ja powiedziałem, dostałem informację od Haznarusa tak. Będzie content, kupmy. Kupiłem. Jest? Jest. No dobra, trzeba to wyciągnąć, nie? W tej instrukcji był podnośnik? Podnośnik? No. Po co podnośnik? No po co nam k***a zakurzyć koła? No trzeba chyba podnieść najpierw to całe auto i dopiero go potem składać, nie? Jednak założenie kół to jest chyba najmniejszy problem tego wszystkiego. A co tu jeszcze ze składania? A co tu jeszcze ze składania? Chyba obudziłeś się. Nie no, bo dla mnie tu widzę jakieś koła, tak jakby jedna bryła jest, nie? Tu maska chyba, tak? Wyciągnijmy To to, maska, to kurwa, będziemy to gadać, tak, co to Pokażmy jest. mu to na... Bo chyba masz pomocnika właśnie. Damy Szybciej. radę, słuchaj. No. Taka... Jak to kłaść? Tu, nie? Tu, no. Tak jak auto jakby, jak będzie składane. Tak, chodzi o to, żeby to rozłożyć tak jak jest auto, nie? Z tym petem, jak na wulkanizacji. Zmienić panu oponki? Masz kierownicę? Prawda? Jest. Wygląda co prawda jak od go-karta. Moja dłoń jest większa. Natomiast jestem już w domu, tak? Piękna sprawa.
Powiem ci, Hazard, że nie przestanę się śmiać. Chłodnica jest. Nie no, takie widać, że takie jakby to jest do transportu po prostu rozebrane, nie? Instalacja? Nie no, jest cała wiązka, Chyba jest. pewnie paliwo jest i tak dalej, nie? Ale jakby cały, no nie wiem, trochę roboty jest moim zdaniem. W ogóle to będzie ważyć teraz, żebyśmy to wyciągnęli stamtąd. Dobra, no róbmy. Właściciel domu na kamerach w tym momencie albo się drapie po głowie, albo wybiera numer do firmy, która obsługuje naszą rezerwację. W sumie gość do nas z klamką wyskoczył i zablokowaliśmy się w tej bramie wjazdowej przy samym słupie z kamerami, więc jak już miał coś widzieć, to już widział. Ein, zwei, drei! Ajajajajajajajajaj! Panowie, sąsiedzi mają wiedzieć, że jest krzepa. Jest. Dobra, i powiem tak, to była najłatwiejsza część tego zadania. Nie no, jakby patrząc na to, bo widzę to autentycznie pierwszy raz, jest to klatka, no jakby cała konstrukcja taka nośna, można powiedzieć. No i to wszystko teraz trzeba przenieść tutaj. Nie uważam, żeby to było zadanie proste. Natomiast chcę wam pokazać jeszcze coś. Ci, co spostrzegawczy, zobaczyli pewnie Mawa Buza, napis na boku skrzyni. Mawa się nazywa ta firma? Dobra, tam MEF, kij z tym, ważne, że busa. O co chodzi? Suzuki, z samego przodu, znaczek, no ale jakby cały pojazd nie jest produkowany przez Suzuki i pewnie się już, tak jak mówię, wielu z was domyśliło, że z tyłu mamy silnik z Hayabuzy Suzuki, czyli 1,3 litra w okolicach 300-320 koni mechanicznych mamy w tym sprzęcie, więc stosunek masy do mocy to 700 koni na tonę. Kurwa grubo. Co to jest? To jest jakiś nowy model? To jest taka limitka. To jest limitowana edycja? Tak, taki najwyższy, jak RS6 na przykład, nie? Pożyczył nam Artur, ten nierozsądny. Swojego, bo to jego prywatny i patrzcie tu, ma to samo, co pokazywałem wam w Mavericku, a mianowicie głośniki. się wjeżdża, dojebana łapa, duża klata, się jeszcze nie Więc przynajmniej upływał czas przy składaniu kitkara, Haznarowi będzie przyjemnie, będzie mu grało. Dopóki się nie wyładuje bateria. Taki dzień mocno organizacyjny. Zabawy, tak bardziej na poważnie mówiąc, faktycznie jest dużo dookoła naszego Hayabusa wozu, ale na wieczorem powinno się udać rzeczywiście to poskładać. Każdy ma co do roboty, każdy się czymś zajął, słońce świeci, bryza przyjemnie sobie dmucha. Jak dla mnie taki klimat pierwszych szybkich i wściekłych i tego słonecznego Los Angeles. My z opierdalaczem rąd śmignęliśmy na pobliską stację zatankować, zjechaliśmy też na myjnię, a chłopaki w tym czasie dłubią sobie na podwórku. Na powrocie znaleźliśmy jeszcze fajne lokalizacje na kilka fot. Kilka nie byle jakich fot. Chciej mi ją sprzedać, jak ją wygrasz. Przyjacielu, ja to zakochany. Zresztą, no sam widzisz to, co ja widzisz. No, piękne. No dobra. I RS6. Teraz fota, proszę bardzo, na ekran. Też muszę przyznać, że fajne. Trochę limuzyna, ale tutaj pasuje. Chyba ma najlepszy system grający ze wszystkich swoją drogą, bo wjechaliśmy na podwórko i dopełniliśmy klimat szybkich i wściekłych, o którym mówiłem. Odpalić odpala, tylko chcemy go postawić na koła. Może go właśnie odpalimy tak, żeby on już pod obciążeniem sobie tu mógł pogadać. Dobra, jak w szybkich jedynce, jak Suprę odpalili pierwszy raz. Dawaj to. Ty, ale wiesz, tutaj k***a jedno koło dotyka, nie? Nie dotyk. Dobra tam. Dobra, macie gaśnicę? Tak, w ciężarówce, damy radę, dolecimy. Ciężarówka pół kilometra stąd. To nie brzmi, jakby miało jeździć powoli. Będziesz strzelał okiem? Nie no, musi pakować płomieniami, nie? Krótki wydech, haja. Myślę, że będzie sadził. Ale fajnie brzmi. Dobra. Tyle podziałał. Spokojna okolica! Dobra, poczekajmy, bo
Ja jestem w strasznym szoku, jak to chodzi. I to jest, myślę, że pan tutaj z tej willi obok też jest w strasznym szoku, jak to chodzi. Jak chcemy zobaczyć, jak to chodzi pod obciążeniem, to musimy prawe tylne koło też podnieść, bo ono dotyka teraz ziemi, nie? Nie dotyka już. Plus jest, dawaj, pal. Znaczy, po pierwsze, że to złożyliście w takim czasie, to chciałbym każdemu z was uścisnąć piętę, bo jesteście niesamowici. Po drugie, nie no, wyjedźmy tym na miasto, ale kurde, powiem wam, że to jest tak głośne, że koniec, nie? To jest tak agresywne, że to musi tak zapierać, to się tak wkręca. Dawajcie, zrzucamy go z tych opon i trzeba to przetestować, póki jeszcze jasno jest. Proszę, Kubuś, skoro ty chcesz pierwszy przetestować, to oddamy ci tę przyjemność, ale dam ci kask. Swoją drogą mam taki piękny customowy kask. Kiedyś go wam pokazywałem na moim Instagramie. Johnny Bravo, atomówka. Co prawda tu by trzeba było zmienić na Kubuś, Budda. No i mamy Edków na czołgu. Ogólnie taki fajny case. Swoją drogą dla was też jest przygotowany kask. Oglądaj ten materiał dalej, żeby zobaczyć. M3 wygrywasz z customowo przygotowanym orzeszkiem. Poważnie. Teraz wyglądasz, jakbyś się w tym urodził, króliczku. Co powiecie? Ja pierdzielę. Idziemy na parking, ten, na którym zrzucaliśmy lorę. Chłop tutaj biega sobie teraz. Aż zawrócił, patrz. O kurwa, ty. Nie! No to już tu nie mieszkamy. Co jest w ogóle? Ja jestem w przegięcie pyty to jest za głośne. Tym tutaj nie można jeździć, nie na tej ulicy, zaje nas. Przecież to jest... Pierdolisz. Jak to się napędza! Widać normalnie. Ja wracam do domku i to pierdolę. Ten chłop z tą klamką kurwa zaś wyjdzie. Ja pierdolę. On wrócił do domku? Nie wiem, pojechał dalej. Jezus! Ty, moim zdaniem to trzeba unieruchomić z powrotem. To jest Za chwilę jest policja, nie? Za chwilę jest Ale chuj, że z policją, przecież to co ci ludzie tu kurwa. Przecież ja nawet się nie umiem wysłowić. Moim zdaniem tutaj drżą szyby w oknach. Ale to raz, że głośno to się przenosi w czasie. Tak, jak on tutaj... Nie napierdalaj już, kurwa. Powiem wam, zajebisty sprzęt, nie? No kur... Poli DF1 to jest. Do dupcasz gazu, kur... No coś pięknego, nie? Coś pięknego. Coś pięknego. Dawno się tak dobrze nie bawiłem, bez kitu, nie? Przejedźcie tym, stary, kur... Nie, znaczy wiesz, ja bym się przejechał, tylko sąsiedzi już nie są gotowi, nie? Dajesz, chłopie... Nikt nie jest gotowy na to, żeby to znowu tutaj odpalić. Moim zdaniem to trzeba zapchać do tego domu. Chłopie, przecież jak ty sobie nie wyobrażasz, bo ty miałeś kask. To jest, chłopie, jakby było trzęsienie ziemi. Ty nie byłeś z tyłu. Dodawałeś gazu, odcinka jest tak agresywna. Koniec świata, nie? To trzeba zapakować z powrotem do domu i palić, Jana, że nas nie ma. Gasimy światła, przyjadzie policja na bank. Nie ma chuja we wsi, że nie. Kosmos. Naprawdę, zajebista zabawka, nie? To co, zajechać tym do chaty jeszcze? Tak, jedź tym do chaty. Ale trzeba otworzyć bramę od razu, żebyś od razu zajechał. No, bo ten zdąży wyskoczyć z tą klamką znowu. Petarda. Nie wiem po prostu, co my z tym zrobimy, nie? Nie wiedziałem, jakie to przyjdzie. Teraz nie chciałem testować, bo mam klapki, a tam pedały są bardzo blisko siebie, więc stwierdziłem, żeby jechał Kuba. Ale to tutaj, na tą dzielnicę nie ma szans. To nie
ma w ogóle o czym gadać. A gdzie my to weźmiemy? Wy też pamiętajcie, że za pośrednictwem kanału tak naprawdę słyszycie połowę tej głośności, o ile w ogóle, bo to jest jeden wielki przester dla tego mikrofonu, ale to jest chyba, to jest porównywalnie głośne jak Big Block, mi się wydaje. Tak, może być. No. Ja jebę. Jutro finał, nie? Pamiętajcie o tym. Szybko poszło! Dostaliście nim? Nie. Kurwa mać, a takie cinematic zaczynało być. To, tamto, sramto. Tak, dostaniemy taki łańcuch tu. Właśnie ten zespawamy co najwyżej. No i tyle z jazdy, kurde. Teraz będziemy jak hulajnogą jechać do domu z powrotem. Gówno, kurwa. Czemu zawsze tak jest? Jak nie pasek w GTR-ze? Bandolero! Already gonna get fucked up today or what? Who is already? You guys have another belt? To na łańcuch, tutaj. Masz nagrane jak wypada? Jak sunie po drodze, możliwe, że jest, nie wiem. Nie wiem, bo się nie możemy skomunikować my w samochodzie, bo tak swojego wydechu wali, że siebie nie Ja słyszymy. nic nie słyszę w środku. Dla mnie się jedzie jak normalnym autem. Ale wiem jak to brzmi z zewnątrz. No, nie będzie jakąś nowością, jak powiem, że to się zwykle tak kończy. Są to wynalazki, to jest motorsport, musi być drogo, bez gwarancji, no i najlepiej jeszcze nie w terminie. Tutaj udało się złożyć szybko, chłopaki mnie właśnie ciągną, lecimy do jakiegoś sklepu motocyklowego w pobliżu. Może uda się nam dojechać, znaczy dojechać to za dużo powiedziane, delikatne wyolbrzymienie, ale sobie nie narzekam. Tak? Witam. RS6 sobie ciągnie skuter, piękny widok. Też nie mogę narzekać, no bo wiecie, świeci słońce, muska, delikatny wiatr, bo osiągamy zawrotne 20 km na godzinę. Także mam nadzieję, że coś jeszcze z tego będzie. Działamy, nie poddajemy się. No i cóż, moi kochani, kocham was i życzę wam jak najmniej takich właśnie niepowodzeń. Dlatego do wszystkich samochodów, które macie do wygrania, jest normalnie gwarancja producenta. Tak, gwarancja producenta. No i tyle, no. Kocham i działamy dalej. Nie poddajemy się. Witam. Jak papież tutaj, k***a. O, jeszcze jako ciekawostkę wam mogę powiedzieć, że ten budynek tutaj po prawej stronie to jest komisariat. O, ten. Wy go... O, może teraz go widzicie? O, właśnie tu. No to jest... Policja lokal. O właśnie tutaj, no. Także witamy. Czemu to się zawsze tak kończy? ¿Qué pasa? Everything fine. No, cały ten kanał to jest jakaś niewiarygodna historia. Przyjechaliśmy, kupiliśmy, mamy nowy łańcuch, jedyne 600 zł w przeliczeniu, no i jest z nami, ale powiedzieli, że nie wymienią nam, chcieliśmy zapłacić nawet dodatkowo 200 euro, powiedzieli, że nie mają teraz czasu, więc musimy to ciągnąć z powrotem do domu i na naszym podjeździe, gdzie to zostało złożone, ten podjazd widział już wszystko, a gość na kamerach to jest w szoku, nie? On jeszcze jest w szoku po wczoraj, a co dopiero jeszcze dzisiaj będzie ten. I zakładamy nowy łańcuch i robimy to, co mieliśmy robić. Tego w ogóle nie było w planach. No. Patrz, oni rozbierają to na stacji benzynowej, żeby nie ciągnąć do domu. Pomiary łańcucha trwają, o proszę. Tutaj już jest rozkręcany. Teraz jak wypijesz ten bullet, to nie się dopiamy. Nie no, takie rzeczy tylko na tym kanale. Polowy punkt naprawczy na chodniku. Czajcie, że przywieźliśmy wszystkie narzędzia, akcja serwisowa trwa, trzeba się dostać do zębatek, trzeba wszystko picobello wymienić. I zasadniczo lot w kosmos to nie jest, tylko wymiana łańcucha, ale sama abstrakcja robienia tego na chodniku w centrum miasta jest dość imponująca.
Tu nam jakiś chłop coś robi, przy tym stoimy obok stacji. RS6 zajmuje kuźwa wjazd. Ludzie się patrzą. Tu jest warsztat normalnie na chodniku. Pół godziny, max godzina i bangla jak złe. Tankujemy bolid, tankujemy skuter i kierunek port. Where my friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night, yeah. Dojechaliśmy i nie ma co ukrywać, że okrutnie zwraca to uwagę. Dupa tego sprzętu jakoś mnie osobiście z papci nie wytrąca, ale dziób plus brzmienie Hayabuzy, która w tym turbo wydaniu kręci się do 13 000 obrotów, jest mocno krzykliwe, że tak delikatnie powiem. Wjechaliśmy i wyjaśnię, co mamy w planach, bo za dzieciaka takie manewry tylko w odcinkach specjalnych Top Geara widywałem. Teneryfa to przecież wyspa, a skoro wyspa, no to można ją zarówno opłynąć, jak i objechać lądem w tym przypadku. No i Han uważa, że zrobi to na skuterze wodnym, a ja uważam, że szybciej zrobię to Hayabuzą. To i to zasadniczo jest na H. Han, mało kto z was wie, przez 5 lat startował w zawodach na skuterach wodnych. No zresztą widać po nich, tak? Widać, że jest nie z pierwszej łapanki. Dzięki, kurwa, dzięki. Chciałem wytłumaczyć ludziom, o co chodzi, ale skoro pan odpalił wózek, to ja wytłumaczę wam to w narracji. Znajdujemy się na południowym skraju wyspy. Punkt przyjęty za metę, oddalony o 80 km w linii prostej po drugiej stronie Teneryfy. Damian będzie miał problem przez fale na oceanie. My możemy wbić się w korki i toczyć się 5 km na godzinę. Startujemy w tym samym momencie i z uwagi na to, że skuter musi zaliczyć międzytankowanie, przyjmujemy 15 minut obowiązkowego pit stopu na lanie paliwa również u nas. Nie ma na co czekać. W każdym razie ja to wygram. Zobaczymy. Maro, dobrze to założyłeś? Panie, no tego nie było w umowie do k***a, no. O Jezus Maria, piękna historia, moi kochani, się tu pisze na tym kanale, piękna historia. Nie no, moim zdaniem nie mają szans, w sensie, no mniejsza. Nie będę się przechwalał, bo nie chcę p***bać później i się tłumaczyć z tego, co tutaj gadam, ale dzisiaj jest spory wiatr, uważam, że duże fale i wcale nie jest jak u podsiadło. Fal, nie ma fal. Powoli. K***a, nie łap mnie. Nie wiem, czy się powinniśmy śpieszyć w sumie, nie wiem, czego się w ogóle mam spodziewać. W każdym razie pakuję się do sprzętu. Oni mają oczywiście nieco mniej do przejechania, no bo oni lecą w linii prostej. My mamy zakręty, oprócz tego mamy ruch drogowy, światła, no i całą resztę. No ale umówmy się, że chyba z naszej dwójki to oni mają ciężej. Ale Han był taki pewien, że on będzie na skuterze szybszy. Mam jednak nadzieję, że ta jego pewność na nic się nie zda, bo bardzo nie chcę być adresatem tego, co Jadwiga przytargała nam z Hogwartu. Dobra, jak już się rozchulam, to będę lepiej szedł, nie? Do Boga wierzę, wierzę. Dawaj, 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 ja tu mam wyścig do wygrania! Są przed nami, patrz! My jedziemy tu do góry wyspy. Ja byłem pewien, że bez szans.
co? Wcale nie dlatego, że mamy jakieś 130 stopni oleju. Ja po prostu czuję, że my mamy gigantyczną przewagę i wykorzystując tą przewagę postanowiłem zjechać do przydrożnej restauracji i zatrzymać się tu, poobserwować, a nuż będzie ich widać gdzieś w tej nicości. Napijemy się jakieś kolki, poczekamy, a przy okazji zupełnie jakby tym się nie przejmując, może schłodzimy trochę olej, bo 130, 140 to jest dobra temperatura pracy oleju, tak? Tak zwłaszcza jak się siedzi dupą na silniku. No cóż. Gdzie oni mogą być? Gdzie oni są? Zastanówmy się, może gdzieś tam? A może gdzieś tam? Nie, tam nie, bo w tamtą stronę jedziemy, więc tam na pewno nie. Masz ten widzisz? Który to jest ten? No. Tu są. Dobra, są za nami, nie przed nami. Kurwa, żeś mnie zesfidował. Chłopie, już miałem mówić, dobra, chuj z tą Coca-Colą, idziemy. Są gdzieś tam. No są, ale nie tak daleko, dobrze im idzie, nie? Inaczej, no biorąc pod uwagę jaką mamy pogodę, Jaką mamy falę. falę. Ciekawe, czy mają dużą falę. Ale kij z tym, jak ten sprzęt tutaj pięknie wygląda, bo naprawdę fajnie, to jak wygląda RS6 z tej perspektywy przy ziemi, jak my jedziemy i widzimy tą RS6 ciągnącą tą pustą przyczepkę, gdyby on jeszcze ciągnął driftowóz, ta RS6 gdyby ciągnęła. Ja śmierdolę. Słuchaj, o wiem jakby to mogło wyglądać. Kurwa, wymyśliłem to. Masz jakąś furę teraz, wygrywasz RS6, sprzedajesz tą furę teraz, nie wiem za ile masz, za 5 dych, za 100, za 200, za 300 koła i bierzesz i driftowóz kupujesz i zapinasz za tą RS6. No i to jest to. Ale mi piszczy w uchu. Ten sprzęt jest tak głośny, to jest niewiarygodne. To już jest koniec. Nie ma już. Robimy mały update, nie? Wypłynęliśmy 15:07. Swoją lokalizację wysłaliśmy tutaj o 16:10, czyli wpłynęliśmy, no jakby nie patrząc, no godzinę. Zrobiliśmy 30 km, więc no to pokazuje, jaki był warun tak naprawdę na morzu. Skuter tam płynie 115-120 nawet na godzinę, jak jest tafla, nie? Więc... Spokojnie, 40 nie myślisz. Warunki są ciężkie i nie było to do zrobienia. Trzeba po prostu ryzykować, więc no nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Kamil się będzie cieszył, no ale no wygrał, no co zrobić. 14 km stąd? 11, to nie tak źle. Ale wpłynęli do portu? Ale co? Przecież mają paliwo. Nie do paliwa mają. Odpuszczają? Mają, ale dość. Dość paliwa. Dzwoni. Dzwoni. Tutaj baza. Słyszę. Halo, mów, słyszymy cię. Mayday, Rafał, wysłaliśmy ci pinetkę, my kończymy w tym miejscu, bo fale są po prostu takie, że nas przykrywały, więc ja nie będę ryzykował, jakby wiesz, jutro na całe. Dobra, wrócimy się. Koperta nie należy do mnie. Koperta nie należy do mnie. Ale co? Że żyją, są w porcie, więc są cali, ale za duże fale. Dobra, to było pewne. Ja to wiedziałem, bo pamiętam te zajebane fale. Te fale pamiętam. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ta Jadwiga, która tutaj krąży nad wyspą, nie jest zaadresowana do mnie. Znowu ci się upiekło. To co, my nie jedziemy w takim razie tam już, nie? Wracamy się po nich. Ja jestem ciekaw, co Han ma do powiedzenia. Dawaj! Widziałem ich tam! Ale sobie tutaj stanęliśmy, zobaczcie jak pięknie. Są łódeczki, stoi sobie nasz zwycięzca na samej krawędzi. Zaraz będziemy wyciągać skuter wodny z wody. I poznajmy pierwsze słowa Hana, które ma do powiedzenia. Po tym jak, umówmy się, w tej nierównej walce przegrał. Oni nie są uśmiechnięci. Co jest? Ja powiedziałem, że to była nierówna walka. Słuchaj, jakbyśmy dłużej napierawiali ten twój sprzęt, to byśmy w ogóle nie dopłynęli. Ale mój sprzęt dojechał. Go naprawiliśmy na f***e warunki. Aha, czyli co, chcesz dogrywkę? No możemy zrobić, tylko po prostu... Na jeziorze. Nie, to jest... Przecież ja wiem, a jak was mamy stamtąd wyciągnąć? Nie no, tam jest wjazd. Nie no, on ma całe ręce rozjebane. Ja wiem. W pewnym momencie sam się wysrałem. Jak mieliśmy falę ponad sobą... Ale fajnie to wygląda, to jeździ.
Słuchajcie, Damianku, Gratuluję wygranej. dziękuję. Ja się jakoś bardzo nie cieszę, słuchaj, to była nierówna walka, ale dwie rzeczy w tym wszystkim są ważne. Pierwsza, że żyjecie i druga, że koperta należy do ciebie. Ale słuchaj, tu się liczą widzowie. Myślę, że obrazek dostaną fajny, no. Nie wiem, co jest w tej kopercie, ale bardzo nie chcę, żeby Jadwiga przywoziła ją do mnie. Jebane. Ty patrz na jego ręce. A jak jedziemy na tych falach. Popatrz. I to jeszcze w słonej wodzie. O, Lender, Pietrulo. Ja pierdolę. Ale nie puściłem, nie? Ta ręka trzymała do całego kolca. Ja, fajnie było, ale... To ryzykownie, kurwa. Dupcała mi się w dół, a to był chłopie taka fala, wiesz, to 4 metry ona miała. Już się o paliwo nie bałem, bo widziałem, że nam przy takiej prędkości to nam schodziło tego paliwa co nic. Ale te uderzenia to Jednym słowem, ciężki dzień w robocie. No ale z miękkiej gliny nie jesteście zrobieni, kurwa. To się liczy. Także zobaczyć rajskiej plaży, która była finałem, nie było nam dane, ale za to eleganckie zdjęcia cyknęliśmy przy powrocie, żeby wyłowić z wody Damiana. Byli tylko 11 km za nami, także szacun i tak się należy. Kto pływał na takich falach, ten wie. Co więc w kopercie od naszej Jadwigi doleciało na tę Teneryfę? Uwaga, czytam. Wysokość to dla wielu lęk. Człowiek nie jest stworzony do latania, zwłaszcza przypięty na 30-metrowej linie zapływającą motorówką z kawałkiem szmaty nad głową. Parasailing się to nazywa, udanego lotu. Także zapraszamy. chyba musimy zażegnać spór. Ja wiem, co mi się tu szykuje, jest przegrany zakład. Zagrajmy w papier, kamień, nożyce. Jak wygram, no to ty bierzesz za mnie to zadanie, a jak przegram, no to muszę je zrobić, bo ja już wiem, co tu się szykuje. Dobra, no a co Chodzisz z to? tego miał jak No nic, po prostu zażegnamy ten spór, że mnie wkurzasz już od miesiąca czasu. Też mnie wiesz. No to właśnie, to zróbmy po prostu tak, że... Zaproponuj mi coś, żebym miał jak wiesz, żebym... No dobra, już nie będę ci dokuczał. Oklejasz mi szyby w aucie za free. Jak wygra? Dobra, a jak przegrasz, to bierzesz za mnie ten zakład. Dobra. Dobra, jeszcze ci lampy dorzucę. Dobra, stoi. Co, do Czech? Będzie do Czech. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kurwa. Kurwa, coś zacznij zmieniać. A ty też nie zmieniasz. Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. O ty kurwa, jeden. Raz, Czekaj, no. raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy! Kurwa! Jest Łamany no to mamy to. Ale było. Kurwa, pierwszy raz mi się wygrało. w dupę. Kurwa, ja co kąpielówek chłopie nie wziąłem, nie? Ale już nie będę dokuczał za to. No ci w dupę. Ja nawet nie wiem, na co idę, chłopie. A ja powiedziałem, że też chcę lecieć, bo myślałem, że z tobą polecę, ale Polecimy se razem. Nie, jednak nie. Polecimy W sobie sensie razem. jednak nie klepnąłem tego i całe szczęście. Ostatnio jak wsiedliśmy razem Damian na ponton, to długo żeśmy nie pojeździli. Co? Już się zaczynam stresować. Nie, no ale to jest raczej bezpieczne, co nie? Podpisz sobie z panią ten. Co ma podpisać? Nekrolog. Co, no mogę pisać co chcę, tak? No to już. Cristiano Ronaldo pisze. Okej. Kurwa mać, co to jest? Mam nadzieję, że chłopaki wiedzą, co robią tu. Make a good version of it! And we are up! Now my friends are also here! I see the drone! Yes! Cały czas podtrzymuję, że bardzo się cieszę, że to nie ja przegrałem, albowiem tutaj kiedyś już na platformie na YouTubie zostało udowodnione, że lęk wysokości mam. Natomiast przyznam, że z tego co się dało wymyślić, to ten parasailing jest chyba najluźniejszy. Jednak ten komfort wody pod spodem, myślę, że zrobiłbym to, ale byłbym obsrany po same pachy. Jej, było super cool! Ola Jacob. Jako jedyny oczywiście musiałem zanurzyć gacie, nie? Fajnie było. Dzięki. Hola amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Moi kochani, wczorajszym wieczorem sporo spraw, a właściwie jedna istotna uległa zmianie. No
jak widzicie, no nie jest już arktyczna. Doszliśmy do wniosku, że no właśnie ona była taka Arktik była, no i rzeczywiście w finlandzkim obrazku, kiedy była masa śniegu, to do siebie bardzo pasowało. Natomiast tutaj, kiedy mamy Wyspy Kanaryjskie, to zajeżdża nam delikatnie troszeczkę takim LA, Los Angeles, a jak Los Angeles, to również Los Angeles Lakers. No i mamy w tym kolorze, w tym momencie M3. Stwierdziliśmy, że zdejmiemy oklejenie ze względu na to, że tak jak widzicie w tym momencie na przebitkach, ten lakier tutaj w połączeniu z tym słońcem, z tymi palmami, to jest po prostu obrazek idealny. Ten samochód będzie się tutaj prezentował moim zdaniem znacznie lepiej, a poza tym robiłem ankietę, w której zapytałem was, który się wam bardziej podoba, no i mniej więcej to było wyrównane, więc teraz obrazek będzie cieszył oko tych, którzy woleli fioletowy. Także tyle tytułem wstępu. Oczywiście jak już wygrasz tego sprzęta, no to sam decydujesz, czy chcesz, żeby był arktyczny, czy taki jaki jest, czy może jeszcze zupełnie inny. Damian wszystko elegancko oklei. Natomiast my dziś przed sobą mamy wyprawę. Wyspy Kanaryjskie słyną oczywiście oprócz z pięknej pogody, oprócz tego, że cały czas właściwie jest tutaj wiecznie i tworzą się fale, to również z tego, że mamy tutaj wulkany. I my na taki wulkan chcemy się udać spokojnie. On jest co prawda aktywny, ale uśpiony. Nie wiem, czy jedno nie wyklucza drugiego. Chuj ze mnie nie geolog. No ogólnie powinien być luz, natomiast umówmy się, jak akurat wulkan zajebie te samochody, które macie do wygrania, to chyba mi wybaczycie. No bo umówmy się, tego nie mogłem przewidzieć, kurwa, zasadniczo. No. W każdym razie akurat dzisiaj ma luz, więc załóżmy, że tak zostanie. A zdarza im się czasem narobić głupot, na przykład tak było 2 lata temu, ale to nie ten, na który jedziemy dziś, tylko taki wyspę obok, więc nie ma obaw. Ten jest, moi kochani, 3. najwyższy na świecie i myślę, że obrazek, który uda się nam tam uzyskać podczas tego wyjazdu, będzie piękny. A następnie śladami szybkich i wściekłych, więc myślę, że dla każdego coś pięknego. Już mi się zatkać tam dupę na tej krótkofalówce, kurwa, obrady tu trwają. Już mi się udzielił klimat szybkich i wściekłych, Danza Kuduro gra, albowiem właściwie tę przygodę dotyczącą kręcenia 5. części szybkich możemy zacząć już tutaj. Właśnie jedziemy autostradą, na której naprawdę bardzo pamiętna scena, bo od wtedy cała seria szybkich i wściekłych zaczęła się jawnie pierdolić. Od wtedy zaczęło się z tego robić zdecydowanie bardziej jakiś Iron Man, He-Man, Winman i Brian o Spider-Man, więc ja tą scenę bardzo dobrze pamiętam, bo uważam, że ona jest jakby przełomową sceną dotyczącą tego, że Szybcy i Wściekli zaczęli się kończyć, natomiast ona również była kręcona tutaj na Wyspach Kanaryjskich i była kręcona właśnie na tej autostradzie, którą w tym momencie się poruszamy. I co ciekawe, tutaj na Teneryfie właściwie jest tylko jedna autostrada, ona przelatuje przez całą wyspę wzdłuż, momentami ma 2 pasy, momentami ma 3 pasy, moim zdaniem infrastruktura i tak drogowa jest tutaj bardziej wydajna niż na przykład u nas w kraju. No wiadomo, wyspa jest mniejsza, ludzi jest mniej, ale mają w sumie jedną drogę główną, w cudzysłowie krajową. Tutaj na 30 km drogi na wulkan to mam wrażenie troszeczkę jakbyśmy byli w jakimś Meksyku. Jakby tutaj zaraz miał jakimś pick-upem wyskoczyć Sicario i zacząć do nas pakować działka przymocowanego. Dobra, fantazja mnie poniosła. W każdym razie ta Supra, która się tutaj, zobaczcie, przetacza. Widok tego w ogóle, jakieś tam palmy, to tamto, sramto. No fajnie to tutaj wygląda, bardzo elegancko. Zobaczcie, tam jakieś bananowce rosną, normalnie tam jakiś Pablo ma swoją posiadłość u góry. O, zaraz ją będzie widać. No dobra, musicie mi zaufać, że ona tam jest, bo przed chwilą ją widziałem, nie? No, w każdym razie fajnie, a nie, dobra, ta posiadłość to jednak tutaj, jak coś. Pomyliły mi się wzgórza, no ale to jest ważniejsze, o, ten widok jest ważny. Mamy przystanek, to co widzicie na ekranie to naprawdę piękny widok, ale ja w momencie, kiedy jadę ostatni touringiem, widzę przed sobą RS6, widzę przed sobą Suprę, jedziemy tak blisko, to naprawdę jest to piękne. I zacznijmy sobie od tego, że tu już powoli trzeba przyodziać bluzę. Ogólnie wulkan znajduje się na wysokości 3700 metrów nad poziomem morza, czyli naprawdę jest wysoko. Natomiast my znajdujemy się w tej chwili kilometr nad poziomem morza i zaczyna się robić nie wysoko, tylko chłodno.
więc muszę przyodziać bluzę. Oczywiście na sam wulkan, na samą górę samochodem nie da się dojechać. Tam prowadzi tylko i wyłącznie kolejka linowa, ale ja już sobie założę buty, założę sobie bluzę, a z przodu, chodźcie, wykorzystamy sobie M3 jako kamera car i postaram się dokleić bardzo fajnie blisko Supry, bardzo fajnie blisko RS6, żeby pokazać, jak właśnie na tych, no kurde, powiedziałbym, że na meksykańskich przedmieściach wyglądają te samochody. Myślę, że to jest nietypowy kamera car, ale myślę, że ujęcia z tego to będzie coś w klimacie, co w tym momencie dla was na ekranie. Pamiętacie, jak jechaliśmy Fame GTR-em po chorwackim wybrzeżu i tam również korzystaliśmy z GTR-a jako kamera cara, te ujęcia były piękne, a teraz myślę, że uda się to powtórzyć w związku z Suprą, która dla was do wygrania w, pamiętajcie, pierwszych 5 minutach live'a już jutro, więc są ostatnie chwile, żeby wejść do gry o superkę. Później już superki nie będzie. No i decyzja była zasadniczo słuszna. M3 idealna w roli kamera cara, zamontowane nisko, wychodzi przez to mega dynamicznie. Trochę trzeba się pilnować na zakrętach, żeby gwałtownych ruchów nie wykonywać i nie podjechać za blisko nagrywanego auta. Lecimy coraz wyżej, co chwilę zmienia się również krajobraz. Jak nie jest po hiszpańsku, to znowu ja czuję taki meksykański klimat. Zaraz mam wrażenie, że już widziałem taką drogę na przykład w Stanach, a podobny klif znowu był w Bośni i w Hercegowinie. Naprawdę mega różnorodna wyspa. Miejsce, które zasługuje na poważne nagrywki, które zapadną wam w pamięć. 30 km do celu. Dobra, na pewno jesteśmy w czołówce najpiękniejszych dróg, którymi było mi dane jeździć w historii prowadzenia tego kanału. Jesteśmy jakieś 1400 metrów nad poziomem morza. Zobaczcie, normalnie przed sekundką przejeżdżaliśmy przez chmury. To jest jednym zdaniem to, czego wam życzę w sytuacji, w której, zobaczcie, mijamy jakąś kładową wycieczkę. W sytuacji, w której wygrasz swój samochód. Życzę ci, żebyś mógł tutaj przyjechać. Życzę ci na przykład, żebyś jadąc touringiem wydał te pieniądze, które będziesz miał, nie wiem, ze sprzedaży A45, albo życzę ci, żebyś wydał te 30 000, które dodatkowo są dokładane w formie gotówki na to, żeby na przykład przyjechać właśnie na taką drogę, żeby wjechać między chmury. Życzę ci, stary albo stara koleżanko, żebyście czerpali jak najwięcej frajdy z posiadania na przykład, nie wiem, Supry, na przykład RS6, na przykład touringa. Życzę wam, żeby nawet jeżeli nie wygracie, żebyście i tak mieli okazję kiedyś coś takiego zobaczyć i jeżeli macie tylko i wyłącznie taką opcję, to zróbcie to i przeżyjcie to. Bo szczerze do was gadam, że jest to naprawdę niesamowite, że widzieć to, czuję się tu jednocześnie jak w Hiszpanii, jednocześnie jak w Meksyku, jak na jakichś wyspach, jak na jakimś wulkanie, to ile tutaj bodźców jest dokładanych, to jest niewiarygodne, nie? To jest niewiarygodne po prostu. Jeszcze jestem chory, kiedy to nagrywamy, a w ogóle o tym zapomniałem, nie? Wow. Rzeczywiście piękne miejsce do tego, żeby się zatrzymać i przede wszystkim popatrzeć na wulkan, który tam już doskonale widać. Po drugie, cyknąć eleganckie zdjęcia, które wychodzą tutaj elegancko. Po trzecie, nagrać zajebiste ujęcia z drona, które również wychodzą tutaj elegancko. I po czwarte, zobaczyć chmurę, która przez nas przelatuje, również elegancko. Zobaczcie, ona przed sekundką była tam, przeleciała przez całą górę z wiatrem i w tym momencie jakby przechodzi przez nas. Dokładnie taki sam widok mieliśmy, jak nagrywaliśmy, pamiętacie, Aventadora Liberty Walk we Włoszech. Natomiast no kurde, powiem wam, że tam było mega zimno, tam było chyba z 5 stopni Celsjusza. Tutaj przy tym wszystkim nie jest aż tak tragicznie. Natomiast samochody, które na tle tego wulkanu, no to już jest piękna sprawa i swoją drogą złapałem się na tym, że coraz ciężej jest mi pokazywać wam miejsca, których jeszcze nie widzieliście na tym kanale, a udało się zwiedzić kolejne i kolejne wam przedstawić. Także picobello, si calafon, no i tyle. I co powiesz, licencjonowany? No powiem ci szczerze, k***wa, że to jak te fury tu wyglądają, to jest chuj, nie? Ale to co tu robi Supra na tle tego wulkanu, to jest, chłopie,
pierdol totalny. Mi się wydaje, że tylko Nuke może lepiej wyglądać od Supry. Tutaj. No, Nuke, myślę, że tu może zrobić jeszcze lepszą robotę ze względu na to, że to jest radioaktywny rysy. A patrząc na to, że może nam wulkan wypierdolić, no to... Dobra, no wulkan raczej nie wybuchnie, w każdym razie... Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, że ty masz cały czas tą Suprę w ogóle podpisaną przez tego, nie? Sunkanga, dokładnie, no to auto to jest legenda, nie? Także tak tylko to wygra, to jest chłopie... To auto, to co zrobiło, to w ogóle jest hit, nie? Jeszcze podpisane przez legendę, to sztos. Ostatnie kilometry do podnóża wulkanu to już średnio jak planeta Ziemia wygląda. I chyba nie tylko ja tak uważam, bo powszechny mit i powszechna legenda to, że kręcono tutaj sceny do Star Warsów. Ale spokojnie, jestem strażnikiem galaktyki i podkreślam, że to fake. Taki turystyczny mit. Natomiast, no, co mogę powiedzieć? Park Narodowy Teide wygląda jak inna galaktyka. W momencie, kiedy połączymy tę scenerię z kolorowymi, sportowymi samochodami, dostajemy coś, co ja za dzieciaka widziałem tylko w kultowych odcinkach specjalnych programów motoryzacyjnych. Dobra, możemy lecieć. O ty kur... Masz to? No to jak masz, to mogę hopnąć teraz do głównej kamery. Chciała mnie pokonać, ale nigdy się nie spodziewałem na tym kanale, że będę do was gadał to, że z podnóża wulkanu to jest jedno, ale w ogóle ja stoję, moi kochani, na zaschniętej lawie, a teraz nawet lawę w swoich rękach trzymam. Słuchajcie, znajdujemy się na podnóżu wulkanu i rzeczywiście tutaj jest bardzo zimno, wieje do tego stopnia, że nie mogliśmy właściwie nic nagrać za pośrednictwem zwykłego mikrofonu, tylko musieliśmy przyodziać mikroport, no ale nie ma się co dziwić. Znajdujemy się 2250 metrów nad poziomem morza, więc ma prawo być wiecznie i ma prawo być zimno. To, co widzicie w tym momencie na przebitkach, to takie bardzo klimatyczne, takie tutejsze leje. Powiedziałbym, że leje wodne, no bo one są bardzo podobne. Natomiast to są takie koryta, którędy płynęła lawa. No i wyglądają naprawdę, tak jak wspominałem, jak właściwie byśmy byli na Marsie. Natomiast to jest jeszcze nie koniec podróży dnia dzisiejszego, bo mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć centralnie na zachód słońca na Punta de Pleye? Teno. Punta de Teno. Punta de Teno. A mianowicie to jest droga z Szybkich i Wściekłych 5, już wam pokazywałem w tym materiale, teraz wam oszczędzę przebitek, żebyście zobaczyli, jak już tam będziemy, którą Toretto i Brian O'Connor jechali, moi kochani, na narodziny syna Briana. Więc dla mnie, jako dla fana Szybkich i Wściekłych, a zwłaszcza części od 1 do 5, miejsce bardzo ważne, piękne i tak dalej, i tak dalej. Także, moi kochani, stąd jakieś 1,5 godzinki drogi, nie ma więc co przeciągać. Jak widać, po raz kolejny udowadniamy, że lubimy zabierać samochody, które macie do wygrania, żeby nadać im legendy, żebyście zgarnęli samochody z duszą w miejsca bardzo nietypowe. Zatem zbędnym słowem ust nie kalam i na drogę z Szybkich i Wściekłych wypierdam. Zjeżdżając z wulkanu okazało się, że najlepsze było dopiero przed nami, bo powrót to droga w stronę wybrzeża. Jaki tu jest w ogóle klimat, wszystkie mieszanki w ogóle świata, nagle z lawy wyrastają drzewa, to jest jakiś absurd. Patrzysz do góry, jesteś w chmurach, patrzysz przed siebie, jesteś w chmurach, drzewa, nagle widać wodę, ocean. Jak ja widzę z samego tyłu te samochody, jako wy, przede mną, to jest jakiś absurd. Dosłownie nie wiedzieliśmy, moi kochani, że w ogóle przed nami będzie najpiękniejszy fragment drogi. Patrzcie na przykład to. Jedziemy, jest normalnie lawa po lewej, lawa po prawej, nagle rosną w tym wszystkim drzewa, gdzieś na horyzoncie widać ocean, a po 10 sekundach wjeżdżamy w chmury. Ja jeszcze na to wszystko mam widok na Suprę i na RS6, które od tyłu takie szerokie zajmują właściwie cały pas. Jak jechaliśmy tam na wulkan, no to było pięknie, ale okazuje się, że to dopiero tutaj jest zjawiskowo i chyba jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że mam swojego faworyta na swojej prywatnej liście najpiękniejszych dróg na świecie, bo Transfogaraska niesamowita, Transalpina niesamowita, niektóre drogi w Stanach Zjednoczonych niesamowite, Stelvio we Włoszech, kiedy nagrywaliśmy Huracana, niesamowite, ale dopiero to, co widzę tutaj, przyprawia mnie o chęć, żeby zawrócić i przejechać jeszcze raz. Jest naprawdę cios. Nagle przed nami, popatrz, Supra, Kuba sobie wystawia rękę, jedzie RS6, jesteśmy na wysokości chmur i teraz za winklem się jakaś wielka góra wyłania. I chmury przelatują, a tu nagle po prawej, w lawie, rosną sobie drzewa. Jest to mój faworyt i nie wiem, czy coś kiedykolwiek to przebije.
Piękna sprawa. Nie będzie trzeba długo czekać, żeby znowu na tej wyspie nadziać się na coś niezwykłego, ale to za moment, bo zjeżdżając do pobliskich miejscowości, w których autobus jeździ tylko 2 razy dziennie, 2 dzieciaków z piłką łapie stopa, żeby nie maszerować do domu przez godzinę. Good? Yo. Дайте ему, дай. Good? Бля, сейчас принимаем ее. Good? You speak Russian? Да. A, Russian. Zdarowa. Здорово! Good car? Есть! Młody się zapowietrzył. Od wysokości, a nie od auta. Nie wiem, gdzie tu czekaj. Here? Есть! Dobry. Спасибо, No, spasiba. братан. Bratan jest, bratan. Zdarowa. Good day, chłopaki. Давай, давай. Ty, wyszło totalnie. Wstali po prostu młodzi przy drodze. Mówię Przemkowi, dawaj, bierz, odpalaj i w ogóle to jest nagrywane z telefonu, nie? Bo nie mieliśmy kamery pod ręką. Wsiedli do tyłu, no i przewieźliśmy ich do miejscowości. Fajnie. Zajebista reakcja w ogóle. Już wiecie, jak działa sportowe auto na takie dzieciaczki, nie? No i tyle, no. No, natomiast wracając do tematu, bo to taki randomowy przerywnik nieplanowany był, ostatnie kilometry w dół to znowu jest jakaś anomalia. Droga po skraju zbocza, która, uwaga, uwaga, przyniosła nam to zdjęcie. Jak dla mnie można powiedzieć, że to jest shot z gry i tak każdy to kupi. Umówmy się tak, jak jutro ugrasz Suprę, to prócz tego, że, no w nawiasie mówiąc, jeśli będzie to możliwe, to przywieziemy cię na live'a od strzała, żebyś dołączył przed końcem transmisji i odebrał swoje auto live, to dam ci link z naszymi najlepszymi zdjęciami A90 i zrobisz sobie z nich plakaty, albo na przykład tapety, czy cokolwiek tam będziesz chciał. Będziesz mógł sobie to normalnie wydrukować w pełnej jakości, nawet sobie możesz dać na billboard w swoim mieście. Tak po prostu, w ramach takiej zajawki masz od naszej ekipy taki pomysł padł. Więc nie czekaj, tylko 7out.pl, byczku. My natomiast w tak zwanym międzyczasie, w cudzysłowie wygraliśmy, no ale trochę też przegraliśmy, wyścig z czasem. Kolejny wyścig z czasem swego rodzaju możemy uznać na tym kanale za wygrany, ponieważ jest godzina 17:57 i dojechaliśmy tutaj na drogę, która jak dla mnie obdarzona wielkim sentymentem. Wyścig z czasem, no bo za moment mamy zachód słońca, mam nadzieję, że jak wyjedziemy do góry, to uda nam się uchwycić jakiś piękny widoczek. Ten samochód ma tutaj taki przycisk odpowiedzialny za nagrywanie. On nagrywa wtedy ze wszystkich kamer. O kurde, ta droga jest zamknięta. Co jest? O co ty mówisz? Co ty świrujesz, ty? Patrz, się rozkręciłem z gadką, a to do dupy. O, pyte. Los Angielkos, rozmawiaj pół hiszpańsko, pół polsko, pół śląsko i pół do dupy. Do you speak English? Ah, perfecto. Can we go? No. Wow. My car is possible before 10 in the morning, after 7 in the evening. 1 hour the road is open. Now it's not possible. How long is... 7 kilometers. Ah, okay. Hola, amigo. Why? It's a protected rural park. Became special here because they recorded here Fast and Furious. Oh man, later gonna be dark. Not good. Not good. Kolejny wyścig z czasem swego rodzaju możemy uznać na tym kanale za wygrany. Kurwa, przegraliśmy wyścig z czasem. Wygraliśmy i przegraliśmy. No bo od 19 jest dopiero otwarta. Teraz tam ludzie chodzą pieszo, to jest jako chodnik. Nie ma szans, że wpuści, jeżdżą na rowerach i tak dalej. I otwierają dopiero o 19, czyli jak już będzie ciemno. Także dojechaliśmy i przegraliśmy, ale to, o czym zaczynałem mówić, to jest to, że w tym samochodzie jest taki rekorder ze wszystkich kamer. Jak wygrasz M3, to sobie zajrzyj we wszystkie nagrania, bo zostawiłem tam dla was drobną niespodziankę. No, to chciałem wam przekazać, wjeżdżając na tę drogę, ale wierzcie mi, że to ona. Przemek poleci tam dronem i wam pokaże, a my tam nie pojedziemy, ale nas w chuj zrobili. To, żeś zrobił research. O tym nigdzie nie pisałem. Dla wszystkich, którzy wyznają zasadę, że los euros otwierajos wszystkie bramos, no to niestety próbowałem i tak to rozegrać, ale pan niestety nie był zainteresowany kolaboracją.
Zrobiło się okrutnie zimno, bo tutaj na Teneryfie przed chwilą miał miejsce jakiś tropikalny sztorm. Przyodziałem jakąś bluzę, którą przed chwilą kupiłem, temperatura gwałtownie spadła, ale wciąż jestem w klapkach i w krótkich spodenkach, albowiem dzisiaj rano wychodząc z domu byliśmy przygotowani do tego, że przecież przed nami wspaniała przygoda na skuterach wodnych, a z okna nie było fal. No, przewiewnie, a tam leci na nas, prosto z nad wulkanu. Tam k***a, lajtowo! Ty, ale będzie Piotrula miał jaja. Ja pierdolę. Dobra, to rekord skoku teraz. Oho. Co mówi, że tam jest potem przejeba? Tak! Kamil! Kamil! Pojebało cię, stary! Kurwa! Ej, Kamil! Pojebańcu! Hamuj! Kurwa, człowieku, wylecimy w powietrze! Oj to fu! No i tak zleciał właściwie cały dzień, przyszedł wieczór i nie da się ukryć, że ostatnimi dniami tutaj na wyspie dość mocno rzucamy się w oczy. Znalazł mnie na Instagramie gość, który posiadaczem takiego oto Nissana S13 i zapytał, czy nie chcemy wpaść dzisiaj wieczorem na spot motoryzacyjny, który ma miejsce tutaj na wyspie. Stwierdziliśmy, że dobra, wpadniemy. Jestem pełen nadziei, me serce w nadziei gorzele, że te spoty i zloty wyglądają tutaj tak jak widzicie w tym momencie. Dość sporo tych części szybkich i wściekłych się przewija w tym materiale, natomiast tam klimacik był elegancki. Co prawda jest zimno, przed chwilą miał miejsce jakiś tropikalny monsun, ale mam nadzieję, że i tak wpadną jakieś fajne furki, a mi uda się pokazać wam kolejny klimat spotów motoryzacyjnych w nowym miejscu na świecie. Wsiadamy, lecimy. Jesteśmy właściwie już na miejscu, 1 minuta, 180 metrów. Spot jest na parkingu i pierwsza różnica, jaką dostrzegłem, jak się pytałem ziomka, czy na tych parkingach u nich można kręcić bączki, czy totalnie nie, to powiedział, że jeżeli się wynajmie parking, czyli tutaj jest jakby opcja, z tego co rozumiem, od jakiegoś marketu, czy kto tam duży parking ma, wieczorem po prostu zapłacić za to, żeby wynająć ten parking i żeby to nie było w cudzysłowie nielegalne, tylko właśnie totalnie legalne. Kuźwa, jak wszyscy Jest podjarani trochę są ludzi, suprą. patrz, kurwa. Stali na suprę. Ty weź. O! Jak ja wygram tą suprę, Ty, ziomal k***a po polsku mówi. będę w szoku, kur... A czemu ty gadasz po polsku? Bo ja tutaj mieszkam, ale jak ja tą suprę wygram, kur... jest przepiękna. Grasz o Suprę? Gram o suprę. Bardzo dobrze, mordo. Jak wy to oglądacie, to jutro Supra jest twoja. To jest przepiękna. Ty patrz, co tu się dzieje. Ty, Ja wyjąłem kamerę, ja wyjąłem kamerę. Normalnie. Tu można palić gumę? Podoba im się. Podoba im się, widzisz, no. O, to jest, kur... jak to wygram, fua. Miodzio. Jaki tu jest taki klimat, takie, powiedziałbym, Puerto Rico. Ty patrz, E36, oldschoolowa. No. Ty i garbus. Fajne sprzęty. No, tak typowo właśnie, powiedziałbym, że taki właśnie hiszpański klimat. Ale pierwsze co, to żeby wziąć i im otworzyć maskę, Nice, man. Carbon everywhere. What the fuck. Aż wstyd, trochę pod maską mamy syf. Nie zdążyliśmy posprzątać, tak jak mówiłem. Samochody były w Polsce tylko i wyłącznie przez 2 dni. Po tym jak wróciły z Finlandii, od razu pojechaliśmy tu. Ale jak jest biegowisko dookoła Supry i to jest piękne, ponieważ moim zdaniem ta Supra to jest taki najbardziej samochód właśnie spotowy, zlotowy. No w ogóle jakby jest takim najbardziej weekendowym autem ze wszystkich w stawce, więc jeżeli kochacie jeździć na spoty, zloty, wszystkie imprezy motoryzacyjne w sezonie, no to jest auto, które jest najbardziej jakby pod tym kątem. No i myślę, że jak pewnie widzicie, wzbudza dość spore zainteresowanie, a oni jeszcze nie wiedzą, że ona jest podpisana przez Hana z Tokyo Drifta. A ja to wiem. Se lo firmó el tío de Tokyo Drift. Tokyo Drift, Han, good guy. Ja man. Ziomale się skapnęły, że to jest podpis tego Hana z Tokyo Drift. Patrz, co się dzieje.
Ten im powiedział, że to jego podpis i nagle wszyscy chłopie się najbardziej interesują wnęką drzwi. What they know about this, that? I got the bars, we can have a little chit chat. Too fake with it, nah, never been that. Float is dead, you might as well bin that. Chuck it in the bin, bye bye. Bars will hit like a mad drive-by. Man wanna pat on the back, high five. Są pewne rzeczy, które nie różnią się w żadnym stopniu od tych, które mają miejsce na spotach i zlotach motoryzacyjnych w Polsce, a mianowicie spośród wszystkich tych samochodów w towarzystwie policji, w radiowozach i wylegitymowani skończyliśmy tylko i wyłącznie my. Wszyscy się rzucili za Suprą, więc wzbudzaliśmy największe zainteresowanie policji, która tutaj przyjechała, a przyjechała ledwie 5 minut po tym, jak my tutaj wbiliśmy. Wszyscy kręcili się dookoła naszych samochodów, no więc oczywiście pierwsi do tego wszystkiego też się delikatnie rzucam w oczy. Operatorzy z kamerami, którzy gdzieś tam dookoła nas cały czas, no i Przemek dronem. Znajdujemy się niedaleko lotniska. Nie wiem, czy odzyskamy drona, nie fajnie, bo ta sztuka konkretnie, którą nam chwilowo zawinęli, kosztuje w okolicach 20 000. Mamy schowany materiał w bucie, podobnie jak na Golden Gate. No tam było delikatnie bardziej przypałowo. O nie, furtę już mamy przejeba. Hello, we are doing a pictures. Zmieniasz kartę, czy jak? Tak. Natomiast jednego operatora już nam puścili, a drugiego jeszcze trzymają tam na górze. Mam nadzieję, że... O, coraz więcej jest ich za mną. Tam już blokowali wejście w ogóle, wyjazd z parkingu. Popatrz, ile się ich namnożyło po mojej prawej. Mać, czuję się otoczony. To nie wyjedziemy teraz z parkingu, tak? Tak, zablokowali. Ty, zablokowali z tamtej strony też. Ciekawe, czy oddadzą nam tego drona tak na poważnie. Szkoda by nam było go stracić. Natomiast no jesteśmy na to gotowi. Wpisane są takie rzeczy w budżet realizacji tych materiałów. Natomiast ciekawe też, jak będzie z wyjazdem. On da spisek taki, nie? Tutaj do policji z Hiszpanii i policja Hiszpanii wyśle do policji z Polski i oni tam zrobią, czy dadzą mu coś, czy nic. Dobra. Wzięli i wszystko oddali. 2 dychy z powrotem w ręku. Bardzo dobrze. Uwaga. Teraz zrobią nam tylko sesję zdjęciową przy wyjeździe. Oczywiście nas zatrzymają. Oczywiście to potrwa pół godziny i mam nadzieję, że skończy się happy endem. No. No i co, mówisz, że będzie kontrola przy wyjeździe? Nie będzie. Nie będzie? Ci policjanci tam nie wyglądają Tak jakby nas mieli puścić. wręcz już zatrzymali chyba Sardeckiego, czy nie? Nie, co ty? Nie, puścili. Thank you, bye. Nuke znalazł się na loże nie przez przypadek. Widzicie te widoki, widzicie te drogi, widzicie tą historię, w której upalamy na drogach szybkich i wściekłych projekt, który darzy takim sentymentem przez to, jaką przygodą życia był Czarnobyl, jak przełomowym filmem był ten projekt dla polskiej sceny YouTube'a motoryzacyjnego. No to jak już to widzicie wszystko oczyma wyobraźni, tak jak ja, to teraz się przyjrzyjcie dokładnie i zobaczycie radiowóz, który wjeżdża na parking, zanim ruszyliśmy się z miejsca. Jeszcze nawet nie wyjechaliśmy na drogę, a już dostali cynka i w moment do nas przyjechali. Nie ma dyskusji. Nuke po Polsce może sobie jeździć, jeśli mamy przegląd, ale ich to nie interesuje. Nie poddajemy się. Pakujemy go na lawetę, za 1 dzień są święta, jak to nagrywamy, walka z czasem trwa. Plan B. Tylko że to jest wyspa. Wieści bardzo szybko się rozchodzą. Nie mija nawet 5 minut w zupełnie innej lokalizacji. Widzieli na kamerach, jak wjeżdżamy na teren, na którym chcieliśmy nagrywać. Brak zgody od strażnika. Zaczyna się naprawdę robić nerwowo. Zaczynamy rozumieć, że chcąc dostarczać coraz grubsze materiały dla was, coraz ciężej jest nam to robić bez pół roku starania się o zgody i zezwolenia. Natomiast wciąż się nie poddajemy. 30 km dalej. Podejmujemy 3. próbę. Udaje się nam nawet zjechać Nuke'em na drogę i podczas robienia tych zdjęć, po pierwsze, dostrzegamy pewną awarię, a po drugie nie mija 10 minut, a pani, którą widzicie na ekranie, zjawia się na miejscu jako strażnik tego terenu i wzywa policję. Przegrana. Tak powinien skończyć się ten film. Powinien, ale się nie skończy. Tamte nagrania zakończyły się dla nas w Wigilię. Wróciliśmy o 6 nad ranem z 23 na 24 grudnia i każdy właściwie prosto z samolotu usiadł do swojego stołu wigilijnego. Natomiast bez wyjątku każdy usiadł do tego stołu z głową w dół. Ze względu na to, że to, co stało się w Hiszpanii, było dla nas najgorszym możliwym zakończeniem.
I ten film zasadniczo powinien się tam skończyć. No bo to, co pokazujemy wam za pośrednictwem tego kanału, to rzeczy bardzo często tak nietypowe, które ciągną za sobą po prostu takie problemy realizacyjne i organizacyjne. Żaden wstyd jest wam to pokazać. Natomiast ten film się jeszcze nie kończy, więc spokojnie nie przewijaj, posłuchaj, ze względu na to, że przez całe święta męczyło nas to, że to jest ostatnia, finałowa akcja, która już za moment się kończy i chcemy dowieść to, co wam obiecaliśmy. Chodziliśmy tak z głową w dół i kminiliśmy, co jeszcze możemy zrobić, z czym przede wszystkim jeszcze zdążymy, żeby na ten finałowy film wam to zmontować, żeby wam to zaprezentować. Na miejscu okazało się jeszcze w międzyczasie, że Nuke w Hiszpanii miał dość poważną awarię, o której w sumie nie wiedzieliśmy, bo ze względu na to, że tak długo stało auto, musieliśmy przejrzeć całe zawieszenie, ale musieliśmy również wymienić cały układ paliwowy. No i podejmujemy walkę, moi kochani, bo nie jesteśmy już ani w Hiszpanii, ani w Polsce, ani nawet blisko naszego kraju. Moi kochani, witam was prosto z Grecji. Natomiast nie jesteśmy tutaj w takim oczywistym wydaniu. Jak pewnie doskonale widzicie, po mojej lewej, za moimi plecami, pomiędzy drzewkami oliwnymi stoi sobie Nuke, a po mojej prawej stoi sobie Lancer Evo 9. Zapięte za sprintera w składzie 2 kierowców jechały tutaj bez przerwy przez 24 godziny. I trzymajcie się, moi kochani, bo mówię absolutnie poważnie. Jesteśmy tutaj po to, aby, czuję taką delikatną, mityczną nutkę, a mianowicie, mówię absolutnie poważnie, zdobyć Olimp. Prezentacja Nuke'a dla was odbędzie się rzutem na taśmę na górze bogów Olimp. To jest niewiarygodne, jaka spina czasowa, ile rzeczy trzeba było przełożyć, ile odwołać, żeby to dopiąć. Cała logistyka, cały wyjazd do Grecji, żeby temperatura była około 15 stopni, a nie minus 10, żeby widoki były piękne, żeby Nuke dostał to, na co zasługuje. Ale wydaje mi się, że w tym wszystkim, abyście wy czuli, że ten zbliżający się finał, to co już niedzielnego popołudnia jest zrobione na 100%, a nie, że końcówka filmu to miał być driftujący Nuke, a jest jedna wielka dyskusja z policją na Teneryfie. Kierujemy się 50 km w stronę całego pasma górskiego Olimpu. Coraz lepsze widoki, coraz grubsze zakręty. Po dojeździe na miejsce zrzucamy Nuke'a z lawety. W przypadku lecącego na bombie Nissana, kamera car również musi mieć się czym odepchnąć. Coraz lepsze te wozy, z których nagrywamy. Czas, więc moi kochani, tak jak wam obiecaliśmy, dowieść to i zaczynać. Dotarłeś? Ta. Jestem w Grecji. Temat dotyczy Nuke. Musimy ten sprzęt przewietrzyć. Jedź na górę Olimp, dawaj. Ta. Tutaj pada deszcz, chłopie. Wszystko jest mokre. Ha, a samochód nie jest z cukru. Nie da się tak jeździć. Wiem, że na Olimpie nie pada. Świeci słońce. O, takie masz informacje. No to interesujące. Słuchaj, wiem co mówię. Zadzwoń jak będziesz na górze. Jak uważasz? Jakby w drodze na górę lało, to bym cię tam nie wysłał przecież. Możemy tak zrobić. Tu jedziesz na górę, czy będziesz się mazał jak panienka? Tak.
No, wyjechałem na samą górę, miałem dzwonić jak będę. No to jestem. No brawo. No i jak było? O, miałeś rację. Nie padało, no. Nie padało, to prawda. Wyjechaliśmy do góry całkiem niezłą bombą. Tylko, że wiesz, tu jest 1900 metrów nad poziomem morza, nie? No i co z tego? No, śnieg. A śnieg? Śnieg, k***a, no. Tak z pół metra. Dobra, tam śnieg czy nie śnieg. Nasi ludzie czekali na ten materiał. A, no. No, Oczywiście, że tak, no. dobra, ty kończcie mazać, udało się. Słuchaj, tak miało być, dokładnie tak jak powiedziałeś, że to trzeba było zrobić. Także dzięki za troskę, za ten pomysł. No, nie ma Tak. za co, muszę kończyć. Cześć. Wspaniałe opony. Jak znalazł do tego wszystkiego. Tego się dokładnie tutaj spodziewaliśmy. Oczywiście to wszystko nie mogło pójść tak bezproblemowo, luźno i gładko, wręcz przeciwnie, musiały być przy tym wszystkim jakieś problemy, no ale teraz, kiedy wiemy, że się udało, to mogę wam o nich opowiedzieć. Moi kochani, jadąc do Grecji, wiedzieliśmy, że mogą być jakieś problemy techniczne do rozwiązania, natomiast nie przewidywaliśmy, że zawieszenie w Nuku, ze względu na to, że samochód tak długo stał, podda się na którymś winklu, no i musieliśmy zdjąć koło i przeprowadzić mobilny serwis z widokiem, który widzicie w tym momencie na ekranie. No i cudem to się udało i cudem mogliśmy dalej kontynuować nagrania. Nie ma się bardzo często wpływu również na matkę naturę. To już niejednokrotnie na tym kanale wam pokazywałem, że pogoda lubi nam płatać figle i tak też było w tym wypadku. Podczas kiedy nagrywaliśmy wszystko w sobotę, było elegancko, ładne słońce, 15-20 stopni Celsjusza. Natomiast w niedzielę z nadmorza przyszedł jakiś sztorm i właściwie przez całą niedzielę lał deszcz. Ale to nie był jakiś tam drobny deszczyk, to nie była jakaś tam drobna mrzawka, tylko to naprawdę było mocno problematyczne, to naprawdę był ulewny deszcz i to naprawdę wymusiło na nas zmiany w scenariuszu. Dlatego poszło to w tę stronę właśnie, że ja byłem w mieście, że zadzwoniła ta budka telefoniczna. No ogólnie przybraliśmy po prostu scenariusz, biorąc pod uwagę to, że leje deszcz. Natomiast z perspektywy czasu wszystko zajebiście się udało. Uważam, że jest masa pięknych kadrów, które w tej końcówce dostaliście. Byliśmy mega podłamani podczas kiedy wróciliśmy do Polski i przez święta mieliśmy tą świadomość, że cała ta Hiszpania to był gigantyczny projekt i bardzo chcieliśmy tą końcówkę dowieść, a wiedzieliśmy, że to właściwie będzie niemożliwe, ze względu na to, że w ogóle ten wyjazd do Grecji nie powinien się odbyć. Jest już tyle rzeczy do przygotowania w związku z live'em, który jutro zaczyna się o godzinie 16. Jest tyle rzeczy do dowiezienia na tego live'a, taka logistyka transportu tych wszystkich samochodów. Gdyby nawet nie ten transport, to przecież one muszą być czyste. Na live'a muszą być dla was przygotowane grafiki, animacje. Pozwólcie, że wtrącę jeszcze, bo zapomniałem do kamery, z tematów absurdalnych. Jak siedziałem w Nuku na Olimpie i czekałem, aż chłopaki doleją paliwo przed kolejnym wyjazdem w górę, to w kasku za kierą na przykład przeglądałem i akceptowałem wizualizację tego, jak będzie wyglądać studio na jutrzejszym wydarzeniu. Cała tematyka zmontowania filmu z Hiszpanii, podczas kiedy my nagrywamy jeszcze w Grecji i nie jesteśmy na miejscu w domu, to naprawdę nie mogło się odbyć. Natomiast 7 aut tworzy historię do samego końca. I z uśmiechem na mordzie w tym momencie, ledwo kiedy wróciliśmy do Polski, właściwie już jutro musimy wyjeżdżać do Warszawy na tego finałowego live'a, chcę powiedzieć, że się udało. I dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że bierzecie udział w takich ilościach, że takie liczby generujecie na tym kanale, jeżeli chodzi o wyświetlenia i to zwyczajnie daje nam takiego kopa do tego, żeby się zmotywować i na przykład dowieść taką Grecję jeszcze last minute. Jutro o godzinie 16 rozpoczyna się live i masa z was wygra. Trafienie tej takiej kultowej, popularnej, legendarnej szóstki, szczęśliwej szóstki, to szansa 1 do 14 milionów. Tutaj
mamy 2 miliony subskrypcji. No i doskonale wiecie, że przecież nie każda z 2 milionów osób, która subskrybuje kanał, bierze udział w 7 aut. W związku z tym każdy z Was domyśla się już, że szanse na wygraną może i są niewielkie jakby względem tego wszystkiego, ale i tak jak na to, jak wiele mamy nagród, to jest szansa na to, żeby coś zgarnąć, a jedyny pewnik jest taki, że nie wygrasz niczego, tylko i wyłącznie jeżeli nie jesteś w grze. Są więc ostatnie godziny, żeby wbić na www.7out.pl i dorzucić swoją cegiełkę, zakupując e-booka, który pokazuje historię tworzenia tego kanału, do tego, jakie rzeczy są tutaj realizowane, ale przede wszystkim do tego, do jakiej historii przechodzi akcja 7 aut. Na samym początku live'a losujemy Toyotę Suprę. Zapraszam Was, jeżeli chcecie jeszcze dołączyć do gry, jeżeli chcecie zwiększyć swoje szanse już teraz na tę stronę, ze względu na to, że mimo, że mamy naprawdę mocną infrastrukturę do strony www, to może Was tylu naraz wejść podczas live'a, że mogą być problemy techniczne i ktoś może nie zdążyć uzbroić się w więcej pakietów lub wejść do gry swoim pierwszym pakietem. Także miejcie to, moi kochani, na uwadze. Jutro dla Was na live'ie mam przygotowane masę niespodzianek, masę fajnych publikacji, których nie było tutaj na kanale i są przygotowane specjalnie na tę transmisję. Ja już, moi kochani, odmeldowuję, no i w tym momencie kończę ten piękny kawał historii związany z materiałami specjalnymi, w których byliśmy w minus 30 stopniach, w których utopiliśmy kompota, w którym dostarczyliśmy piękne, takie postapokaliptyczne kadry na właściwie samym szczycie kontynentu europejskiego, ale i odwiedziliśmy miejsca, które piękne na samym równiku, które dostarczyły nam pięknych, słonecznych kadrów w tym materiale. No a gdyby tego wszystkiego było mało, jako gwóźdź na sam koniec Nuke, który, no zresztą sami wiecie. Dziękuję. Nara. To jest niewiarygodne! Nie możemy wyjechać Nuke'em spod bazy wojskowej! To jest kurwa historia!